Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Niemczech już ponad 10%. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Ale zanim przejdziemy do tego materiału, do tematu głównego, informacja, że wykresy, które są zawarte w treści tego wpisu, pochodzą z dwóch miejsc, z platformy Xstation i z platformy Bloomberga. Szok, inflacja w Niemczech już ponad 10%. Zaczynamy pasjonującą końcówkę tygodnia, miesiąca i kwartału, która będzie zdominowana przez dane o inflacji. Dzisiaj poznaliśmy serię danych z Europy, zaczęliśmy od danych o inflacji dla poszczególnych landów niemieckich, ale także o inflacji PPI producenckiej dla Włoch za sierpień i okazało się, że inflacja producencka we Włoszech przekroczyła nawet 50%. Ta dynamika jest bardzo znacząca, dynamika nawet przyspiesza w ostatnim czasie. No i oczywiście będzie to miało wpływ na to, co się będzie działo na stopach procentowych, bo taki bardzo dynamiczny wzrost inflacji producenckiej oczywiście nie sprzyja włoskim towarom. Ale tematem przewodnim tego wpisu jest inflacja w Niemczech, ponieważ dzisiaj o godzinie 14, a nagrywam ten materiał około godziny 14:15, 14:30, inflacja w Niemczech okazało się, że dobiła do 10%, okazało się być wyższa niż zakładały prognozy, niż mediana prognoz, pokonała odchylenie standardowe od prognoz, czyli jest negatywnym zaskoczeniem. Inflacja, wstępne dane za wrzesień pokazały, że dokładnie jest na poziomie 10% i perspektywy oczywiście są dla banku centralnego w tym wypadku zdecydowanie jastrzębie, więc zobaczymy, jak rynek to dzisiaj odbierze, a na wykresie, kiedy zobaczymy, jak zachowuje się inflacja od momentu zjednoczenia Niemiec, to oczywiście można śmiało powiedzieć, że od Hitlera nie było tak wysokiej inflacji u naszego zachodniego sąsiada, a zdecydowanie gorzej, nawet wyraźnie gorzej jest na inflacji harmonicznej, gdzie te odchylenie od prognoz, odchylenie od nawet górnej bandy odchylenia standardowego te dane okazały się być bardzo słabe, zbliżyły się do skrajnie pesymistycznych prognoz, czyli naprawdę tutaj inflacja jest problemem we wrześniu i to są złe informacje, które mogą jutro, kiedy poznamy te dane o inflacji we wrześniu dla naszego kraju, dla Polski, także mogą zwiastować, że inflacja w Polsce będzie miała wyższe odczyty niż zakładają prognozy. Ale oczywiście o inflacji, o prognozach inflacyjnych dla naszego kraju będzie jutro w porannym komentarzu i prawdopodobnie w popołudniowym. Jeżeli oczywiście nic innego się nie wydarzy, ponieważ jak wiemy, na rynkach finansowych teraz bardzo wiele się dzieje. Tutaj zmienność jest ogromna, pojawiają się non-stop niezwykle ważne informacje, wydarzenia. Warto trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co się po prostu tutaj dzieje. Poznaliśmy także dane dotyczące zaufania konsumentów, zaufania przedsiębiorców w strefie euro i widzimy, że te wskaźniki spadają, sygnalizują recesję. Dotyczące wskaźniki zaufania konsumentów są na poziomach najniższych. W ogóle przebiliśmy poziomy ekstremalne w 2020 roku, czyli widać, jaki jest silny wpływ wojny na nastroje konsumenckie, na pesymizm, który się teraz rozgrywa w strefie euro, w ogóle w Europie, ponieważ takie same odczyty, bardzo podobne odczyty są na przykład dla Polski, i one się drastycznie rozmijają z tym, co rzeczywiście pokazują wyniki sprzedaży detalicznej, czyli jak wygląda konsumpcja, czy też jak wygląda produkcja przemysłowa, czyli to, co wychodzi z fabryk. Więc pesymizm wynikający z wojny jest bardzo silny i dla nas, tych, którzy są bardzo aktywni na rynkach finansowych, najważniejsze przesłanie jest takie, co się wydarzy na rynkach finansowych, ponieważ teoretycznie te dane, które poznaliśmy o inflacji, powinny doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży, zwłaszcza niemieckich, europejskich papierów, ale pamiętamy, co się wczoraj wydarzyło, jaka była interwencja Banku Anglii w celu doprowadzenia do tego, żeby rynkowe stopy procentowe spadły jak najniżej. Na razie reakcja jest, zbliżamy się znowu na niemieckich papierach do poziomu 2,30%. Wygląda na to, że wczorajszy ruch na niemieckich papierach był tylko korektą, ale oczywiście będzie wiele zależało od dzisiejszej sesji na Wall Street, czy te tendencje będą utrzymane, ponieważ na niemieckich, na amerykańskich papierach
widać także powrót na poziom 3,80, ale jesteśmy cały czas bardzo oddaleni od poziomu 4%. Ten poziom wygląda na to, że będzie punktem odniesienia i będzie testowany, a brytyjskie papiery, te 30-letnie, na które patrzymy teraz szczególnie intensywnie, widzimy, jak bardzo dynamicznie spadły i dalej spadają te rentowności, czyli ta interwencja jest udana. Udało się zbić rynkowe stopy procentowe na bardzo dalekiej części krzywej dochodowości, grubo powyżej 100 punktów bazowych, a to sygnalizuje, że naprawdę interwencja się udaje i te rynkowe stopy spadają. I jak widzimy na następnym wykresie, spadają także oczekiwania co do jastrzębiego nastawienia Fedu. Ja praktycznie już teraz każdego dnia podaję informacje, jak rynek pieniężny dyskontuje to, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na tym wykresie widzimy, jak w ostatnim czasie bardzo wyraźnie oczekiwania te dotyczące szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych zaczęły spadać. Na następnym wykresie widzimy dokładnie, jak ta zmienność na rynku obligacyjnym teraz bardzo mocno rośnie. Jest ona naprawdę bardzo atrakcyjna, zwłaszcza nawet dla tych krótkoterminowych spekulantów, nawet detalicznych już teraz przy niskich kosztach transakcyjnych. Tutaj zmienność jest gigantyczna na obligacjach. Warto przynajmniej monitorować, co tam się teraz dzieje. A na rynku obligacji jeszcze także pamiętamy o tym, co się w poprzednim tygodniu wydarzyło, czyli interwencji Banku Japonii w celu doprowadzenia do umocnienia jena japońskiego, a to wszystko odbywało się na rynku obligacji, gdzie Bank Japonii bronił górnej bandy wahań japońskich obligacji. Natomiast ten wykres, który tutaj pokazuje, który teraz widać w tle, on pokazuje, jak jak zmniejsza się płynność na rynku obligacji japońskich, co moim zdaniem może być także sygnałem, że wkrótce zmienność także tutaj będzie ogromna i warto także te japońskie obligacje monitorować, co tam się dzieje. Kiedy widzimy, jak rosną rynkowe stopy procentowe, co się dzieje na inflacji, jak zachowują się wynagrodzenia, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to widzimy, że jest coraz większa przestrzeń, czyli różnica między tym, jaka jest dynamika wzrostu inflacji względem wzrostu płac, i to oznacza, że realne wynagrodzenia, czyli siła nabywcza spada. I ten wykres dla Kanady pokazuje dobitnie, że już 2 lata, już prawie drugi rok trwa ujemna dynamika realnych wynagrodzeń dla Kanady, a to już dla Wielkiej Brytanii takie zjawisko jest określane kryzysem kosztów życia i prawdopodobnie to, co się teraz dzieje na naszych oczach, przejdzie do podręczników historii gospodarczej pod mianem kryzysu kosztów życia i ten wykres dobitnie to pokazuje. Na następnym wykresie widać coś, co moim zdaniem jest także jednym z najciekawszych batalii w ogóle na całym świecie finansów na chwilę obecną, czyli walka między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, w tym wypadku na rynku obligacji. Spadek tego wskaźnika oznacza, że rentowność amerykańskich obligacji jest coraz wyższa, jest coraz bardziej atrakcyjna, a chińskich spada, jest coraz mniej atrakcyjna. Czyli wniosek jest taki, że od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego ta dynamika przyspiesza, więc świat cały wraca do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do amerykańskich aktywów, a coraz bardziej oddala się od chińskich aktywów, które są w niełasce, i ten spread, czyli ta różnica między w tym wypadku obligacjami dziesiątkami chińskimi a amerykańskimi, jest największy, najbardziej korzystny dla Stanów Zjednoczonych od 2007 roku i warto także moim zdaniem zapamiętać sobie ten wykres. I teraz już reakcje rynkowe. Teoretycznie te dane powinny doprowadzić do wzrostu wartości euro, ale na chwilę obecną jesteśmy dokładnie na poziomach 0,97 i moim zdaniem rynek nie będzie chciał raczej wyciskać tutaj rynku euro w górę, ponieważ jutro o godzinie 14:30 poznamy także ważne dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Mają one bardzo duże znaczenie i to one ustawią końcówkę tygodnia, miesiąca i kwartału. Więc wygląda, moim zdaniem, doczekamy dzisiaj na rynku euro-dolara na tych poziomach do końca dnia. Na rynku walutowym patrzymy także na funta. W tym wypadku na wykresie zaznaczono, jak kabel zachowywał się po Brexicie i co się teraz dzieje na fali tych wszystkich obniżek podatków w Wielkiej Brytanii, jak rynek na to reaguje, mając na uwadze amerykańskiego dolara i zachowanie realnych stóp procentowych, przyszłych rzeczywistych stóp procentowych. Obserwujmy także zachowanie ceny złota. Jeżeli dzisiaj złoto znowu zacznie spadać, to w takiej sytuacji byłby to sygnał, że rynek uważa
wczorajszy ruch wzrostowy za tylko korektę i nastawia się na powrót do tendencji spadkowych. Także obserwujmy, co się dzieje w okolicach $1650. Na rynku ryzyka także patrzmy na Bitcoina, ponieważ on powinien nam odpowiedzieć na pytanie, czy zwiększa się, czy zmniejsza się szansa na przebicie minimów na indeksie S&P. Na razie Bitcoin jest stabilny, więc sesja na Wall Street pomimo prawdopodobnie niższego otwarcia powinna być także wyczekiwaniem na to, co się wydarzy na rynku obligacji. Czy rynek obligacji, także Stan amerykańskich, zareaguje na dane z Niemiec, czy zacznie dyskontować jednak dalsze podwyżki stóp procentowych, czy też będzie dyskontował możliwe interwencje także na amerykańskich obligacjach Fedu w celu powstrzymania rosnących stóp procentowych tych rynkowych. Zobaczymy. Dzisiejsza sesja powinna nam podpowiedzieć, jaki jest sentyment na rynku i generalnie powinna chłodzić wskaźniki. Dane jutrzejsze o inflacji także mają bardzo duże znaczenie dla amerykańskich aktywów, więc prawdopodobnie najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi o tym, że będziemy świadkami uspokojenia i wyczekiwania na Wall Street. Indeks DAX po danych zaczyna spadać. W ogóle od samego początku dzisiejszej sesji spada, ponieważ już rynek nastawiał się, że takie dane mogą być, po poszczególne dane z landów niemieckich sygnalizowały możliwość zaskoczenia danymi dla całych Niemiec. Tak się też stało. Utrzymanie nad poziomem 12 000 punktów może dać nadzieję na to, że wczorajsze wzrostowe odbicie będzie kontynuowane, ale z punktu widzenia technicznego, średnioterminowego raczej perspektywy spadkowe są zdecydowanie bardziej preferowane. Kiedy zobaczymy, czy europejskie akcje są tanie, czy też są drogie, to wskaźnik wyprzedzający zyski pokazuje nam, że akcje europejskie są najtańsze od 2012 roku, czyli od 10 lat. To może być ciekawa informacja sygnalizująca nam rosnącą atrakcyjność rynku akcji przy tych wycenach, przy tych poziomach indeksów giełdowych. Natomiast oczywiście pamiętamy, że indeksy giełdowe dyskontują to, co się wydarzy w realnej gospodarce za 6-9 miesięcy. Jeżeli rynkowe stopy procentowe pójdą w górę, to prawdopodobnie indeksy giełdowe będą musiały to zdyskontować, czyli mówiąc innymi słowami, będą dyskontować recesję, przedłużające się spowolnienie gospodarcze na całym świecie. Z ciekawostek rusza IPO Porsche. Ma być ono jednym z największych IPO w tym roku w Europie. Widzimy tutaj na podstawie tego wykresu, jakie były wartości tego IPO. I z kolejnych ciekawostek jesteśmy coraz bliżej sytuacji, w której kapitalizacja giełdy w Londynie będzie mniejsza niż kapitalizacja giełdy we Francji. I w takiej sytuacji to francuska giełda będzie wtedy największą giełdą na kontynencie europejskim, ale jeszcze do tego troszeczkę brakuje. Ta różnica, czyli ten spread między kapitalizacją Wielkiej Brytanii a Francji jest coraz mniejsza. Kapitalizacja jest wyrażona, jak widać na tym wykresie, w amerykańskich dolarach. Teraz przejdźmy do lokalnych tutaj czynników. Końcówka miesiąca i kwartału przynosi nam kontynuację tych negatywnych tendencji. Jutro rano będzie znowu więcej materiału o polskich i tutaj aktywach naszego regionu. Widzimy, że podwyżka stóp procentowych na Węgrzech wcale nie doprowadziła do umocnienia węgierskiej waluty. Oznacza to, że decyzje banków centralnych nie mają żadnego wpływu teraz na wyceny. Rynek żyje ważniejszymi wydarzeniami, a tym wydarzeniem ważniejszym jest geopolityka i oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara. Polski rynek złotego, w tym wypadku euro-złoty, wychodzi nad maksima z czerwca i w tym wypadku rozstajemy się także z górnym ograniczeniem dwuletniego kanału wzrostowego. Jutro będzie więcej na temat polskich aktywów. Naprawdę rynek złotego będzie szczególnie skupiał swoją uwagę na tych danych, które poznamy jutro o 10 o inflacji w naszym kraju za wrzesień. Dolar złoty, zobaczymy, czy dzisiaj wróci nad poziom 5 zł. Na razie tendencja jest niezachwiana. Wygląda na to, że dowieziemy wybicie nad górne ograniczenie 6-letniego kanału wzrostowego na wykres miesięczny i kwartalny. I oczywiście giełda papierów wartościowych. W momencie tworzenia tego wpisu zaczyna mocno spadać. Spadliśmy nawet pod poziom 1400 punktów, co oznacza, że punktowo testujemy teraz właśnie w okolicach godziny 14:30 tą dolną krawędź klina zniżkującego o 6-miesięcznej historii, bądź też 6-miesięczną dolną linię trendu spadkowego.
Gdyby się okazało, że linia pada, otwiera się to przestrzeń do testowania minimów sprzed 2 lat, czyli okolic 1250 i rejonów położonych nawet jeszcze niżej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu i pozdrawiam.